Cześć, dzisiaj dokładnie omówimy sobie grę Vista. Wist jest grą, od której wywodzi się cała klasa gier zwanych wistowymi, czyli tych, w których zbiera się lewy. W Vista najczęściej gra się w 4 osoby w parach, 2 na 2, ale można grać również w 2 osoby. Wersję dwuosobową również zamierzam wrzucić na kanał, a dzisiaj skupimy się na wersji w 4 osoby. Do gry Vista używamy pełnej talii 52 kart. Starszeństwo kart jest taka jak w większości gier, czyli od asa do dwójki. As jest najsilniejszy, a dwójka najsłabsza. Jak już wcześniej wspomniałem, w Vista gra się parami. Można wylosować pary za pomocą kart. 2 najwyższe karty tworzą jedną parę, a 2 najsłabsze drugą. Para z najwyższymi kartami wybiera między sobą rozdającego, który dokładnie tasuje karty i zaczyna rozdawać od gracza siedzącego po jego lewej stronie. Każdy otrzymuje 13 kart. Ostatnią kartę rozdający kładzie na środku stołu i ta karta wskazuje kolor atutowy. Ta karta należy do rozdającego. Każdy z graczy bierze kartę do ręki i segreguje sobie je kolorami, tak jak widzisz na nagraniu. Jak już wcześniej wspomniałem, karta na środku stołu oznacza kolor atutowy. Kiedy wszyscy zapamiętają tę kartę, rozgrywający bierze ją i umieszcza ją w swoje ręce. Jak widzicie, gracze z drużyny muszą siedzieć naprzeciwko siebie, tak jak jest tutaj. Grę zaczyna gracz na lewo od rozdającego, czyli ten czerwony po lewej stronie. Czerwony wistuje, czyli wychodzi dowolną kartą. Często dobrą strategią jest wychodzenie ze swoich najsilniejszych kart. Silny kolor to taki, w którym mamy dużo kart i są one wysokie. Czerwony postanawia wyjść asem pik. Teraz pozostali gracze muszą dostosować się do karty wistu. Każdy gracz musi dołożyć kartę w pikach, jeżeli ją posiada. Jeżeli nie posiada pika, może dołożyć dowolną kartę. Pozostali gracze i tak nie przebiją asa pik, ponieważ as jest najsilniejszy, dlatego zrzucają najniższe karty w pikach. Niebieski dokłada 4, czerwony 8 pik, a drugi niebieski 2 pik. 4 kolejno dołożone karty tworzą lewę. W tym przypadku lewę wygrywa gracz, który dał najwyższą kartę w pikach, czyli czerwony. Lewy graczy z drużyny są sumowane i odkładane w jednym miejscu. Celem każdej drużyny jest zebranie jak największej liczby lew. Wszystkich lew do zebrania w wiście jest 13, ponieważ jedna lewa składa się z 4 kart, a wszystkich kart w talii jest 52. Jeśli wykonamy proste działanie, 52 podzielone przez 4 da nam to 13 lew. Celem gry jest zebranie większej liczby lew od rywali. Aby dostać punkty, każda drużyna musi uzyskać minimum 7 lew. Jeżeli jedna drużyna uzyska 7, to drugiej zostaje tylko 6, ponieważ łącznie jest ich 13. Jeśli jedna drużyna uzyska 8, to druga 5, 9, 4 i tak dalej. Im większą przewagą lew wygra jedna drużyna z drugą, tym więcej punktów dostanie. O punktacji powiem później. Wróćmy zatem do gry. Gracz, który w poprzedniej lewie zagrał najsilniejszą kartę, wychodzi w kolejną lewę. Był to czerwony po lewej, ponieważ dał asa pik. Zatem ten gracz ponownie wychodzi dowolną kartą. Teraz postanawia wyjść królem pik. Pozostali gracze muszą dołożyć pika. Najwyższą kartę znowu dołożył czerwony po lewej, więc drużyna czerwonych zdobywa drugą lewę. Teraz czerwony wistuje damą pik. Niebieski musi dołożyć ostatniego pika. Kolega po prawej stronie nie posiada już pika, więc może dać dowolną kartę. Teraz wytłumaczę Ci, czym jest kolor atutowy. Karta w kolorze atutowym przebija karty w innych kolorach. Jeśli gracz nie posiada karty w kolorze wistu, czyli tutaj jest to pik, może dołożyć dowolną kartę, w tym kartę w kolorze atutowym. Czerwony po prawej może zatem dołożyć damę lub jopka karo i przebić damę pik swojego partnera. Natomiast raczej nie przebijamy karty swojego partnera, która i tak prawdopodobnie weźmie lewę. Myślę, że jest to logiczne, aby nie tracić silnych kart, kiedy nie jest to konieczne. Tym bardziej, jeśli są to karty w kolorze atutowym i mogą nam się przydać później. Zatem czerwony po prawej postanawia wyrzucić 5 tref. Jeśli dołożymy inną kartę, która nie jest atutem, automatycznie przegrywa ona z kartą w kolorze wistu, czyli z pikami. Niebieski na dole dodaje jopka pik. Lewy bierze zatem czerwony po lewej, który dołożył damę. Teraz zobaczmy, co się stanie, jak czerwony znowu wyjdzie w pika. Niebieski może dołożyć teraz dowolną kartę, ponieważ nie ma pika. Również może dołożyć atut. Może przebić tę kartę kartą w karach, czyli atutem. Natomiast jeśli niebieski dobrze obserwuje grę, mógł zauważyć, że we wcześniejszej lewie czerwony po prawej nie dołożył pika. Oznacza to, że nie ma już pików. Jeśli niebieski dołoży teraz kartę w karach, a czerwony przebije go wyższą kartą w karach, to lewe weźmie czerwony. Niebieski dokłada zatem 2 kier. Czerwony teraz postanawia przebić tą 7 pik partnera kartą w karach, ponieważ nie ma pewności, czy 7 pik weźmie lewę. Niestety dla czerwonych niebieskiemu również skończyły się już piki, zatem może dać dowolną kartę, w tym karo. Może przebić jopka karo, gracza czerwonego, asem karo i wziąć lewe, co właśnie czyni.
Zatem prawdziwe jest stwierdzenie, że jeśli w lewie zostaną położone 2 atuty lub więcej, lewe wygrywa gracz, który dał najwyższy atut. Tutaj był to niebieski, który dał asa karo. Zatem niebieski na dole wistuje. Wybierając kartę wistu, kierujemy się kilkoma zasadami. Pierwsza to taka, że wistujemy w kolor, który mamy najsilniejszy. Tutaj są to kiery. Przy bardzo dobrych kartach w tym samym kolorze, np. as król lub as król dama, można jechać po kolei od góry, zaczynając od asa. Jeśli mamy karty solidne w danym kolorze, trochę słabsze, takie jak ma niebieski, dobrym pomysłem może być wyjście nisko kartą w kierach, aby dać sygnał naszemu partnerowi, aby w przyszłości zawistował nam w kiery. Kolejna rada to wist w krótkie kolory poza atutowym, czyli takie, w których mamy np. 1 lub 2 karty. Daje nam to większą szansę na to, że jak już pozbędziemy się tego koloru i ktoś ten kolor zawistuje, wtedy będziemy mogli przebić ten kolor atutem i wziąć lewę. I trzecia zasada to wist w kolor, w który wcześniej wistował nasz partner, dając nam wiadomość, że posiada on w tym kolorze dobre karty. Lub przeciwnie, ma ten kolor krótki i jest szansa, że przebije go atutem. Natomiast jak chodzi o wistowanie w kolor atutowy, to możemy to zrobić wtedy, kiedy zależy nam, aby przeciwnikom wybić karty atutowe z ręki i uniemożliwić przebijanie. Również należy wspomnieć o tym, że często gracze stosują zasadę wistu w 4. najlepszą kartę danego koloru. Niebieski ma 4 kiery, as i opek 9-3. Zatem 4. najlepszą kartą jest trójka. Niebieski wychodzi zatem trójką kier. Czerwony dokłada króla, drugi niebieski 4 kier i czerwony 5. Najwyższą kartę dał czerwony po lewej i on wychodzi w lewę. Teraz przewinimy rozgrywkę do sytuacji, którą chciałbym omówić. Wistuje niebieski na górze w kiera, czyli w kolor, w który wcześniej zawistował mu partner. Czerwony dokłada 8 kier, niebieski na dole ma as i opek 9 w kierach. Wie również, że król kier został zrzucony wcześniej przez gracza czerwonego po lewej stronie. Zatem z wysokich kart oprócz asa i opka została jeszcze dama kier. Niebieski nie wie, kto tę damę posiada. Może być to zarówno jego partner, jak i jeden z czerwonych. Niebieski może wykonać tak zwany impas, czyli dołożenie słabszej z posiadanych kart, czyli jopka, w nadziei, że przeciwnik, który będzie po nim, nie posiada damy kier i nie przebije. Dzięki temu jopek kier weźmie lewę. Czerwony po lewej dokłada 10, a więc impas można uznać za udany. Zauważmy, że gdyby niebieski od razu położył asa, kier, to później jopek kier nie byłby już kartą biorącą, ponieważ jeden z przeciwników posiada damę kier. Myślę, że możemy teraz przewinąć rozgrywkę do końca i zobaczyć, jaki był wynik tej rozgrywki. Czerwoni uzyskali 8 lew, a niebiescy 5. Oznacza to, że czerwoni wygrali tę rozgrywkę i to oni uzyskują punkty dodatnie. Drużyna zdobywa 1 punkt za każdą lewę powyżej 6. 7 lew to 1 punkt, 8 to 2 punkty, 9 to 3 i tak dalej. Tutaj czerwoni zdobyli 8 lew, a więc dostają 2 punkty. Przeciwnicy 0. W systemie amerykańskim wygrywa drużyna, która jako pierwsza osiągnie 7 punktów, a w systemie brytyjskim ta, która osiągnie tych punktów 5. W kolejnym rozdaniu rozdającym jest osoba na lewo od poprzedniego rozdającego. Tutaj będzie to czerwony po lewej stronie, a osobą, która jako pierwsza wistuje, jest niebieski na górze, czyli przesuwamy się o 1 w kierunku zegara. Zobaczmy jeszcze, co się stanie, jak jeden z graczy posiada kartę w kolorze wistu, ale oszuka i nie dołoży jej, tylko jakąś inną. Czerwony po prawej powinien dołożyć 8 pik, ale oszuka i dołoży 9 kier. Pozostali gracze myślą zatem, że czerwony po prawej nie ma już karty w pikach. Natomiast w następnej lewie okazuje się, że czerwony po prawej miał jednak kartę w pikach, a więc oszukiwał. Jeśli przeciwnicy udowodnią graczowi oszustwo, na ich konto wpływają punkty, które są punktami karnymi dla przeciwników. W systemie amerykańskim za oszustwo jest kara 2 punktów, które są dopisywane do konta przeciwników, czyli tutaj niebiescy dostaliby 2 punkty. Natomiast w systemie brytyjskim ta kara wynosi 3 punkty. Myślę, że ten poradnik był wyczerpujący. W następnych poradnikach planuję nagrać Wista z licytacją i Wista na 2 osoby. Dziękuję Wam za dotrwanie do tego momentu. Zapraszam Was do lajkowania, komentowania mojego kanału i mile widziana będzie również subskrypcja. Do zobaczenia, cześć!